Witam was bardzo serdecznie, Terenijczycy, w kolejnym odcinku z Broken Ranks. Jest to dzisiaj changelog, który dodaje nam epiki V2. Aczkolwiek dodaje nam jeszcze więcej rzeczy, na których dzisiaj się skupimy, bo muszę wam o tym powiedzieć. Patch to jest 7:39, chodzi 24.04, jest to środa, godzina 12, czyli pewnie jeżeli już to oglądasz, no to już jest po patchu. Szybko sobie to przeanalizujemy. Powiem wam co i jak. Poprzedni odcinek mówi nam stricte o epikach V2 i jak to będzie wyglądało. Changelog trochę nam to doprecyzowuje i mówi nam o nowych rzeczach, które też weszły w tej aktualizacji, więc ja o nich dzisiaj wam opowiem. Nowe sprzęty legendarne, o tym wiemy, nowe typy broni. Za wypełnianie misji otrzymacie je na 120 poziomie, bo trzeba mieć taki poziom, aby móc je naprawić i ewentualnie zacząć tworzyć. I musi być epik przystosowany do waszej profesji. Także musicie o tym pamiętać. Nowa kraina, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, kuźnia losu, która będzie w garnizonie. Wejście do niej będzie w pieczarze pod garnizonem. Nowe okno UI, dedykowane procesowi tworzenia legendy. Nowe przedmioty do zdobycia potrzebne w procesie tworzenia legend. I tutaj warto się nad tym trochę bardziej skupić, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli to będzie leciało wszystkim ludziom, to będzie można na tym troszkę zarobić, zwłaszcza na początku. Czyli skóra olbrzyma, ona dropi z olbrzymów na stoku. Element limetytowy do wytworzenia lub zakupienia u Fralumpa w loże Deveirów. Glif arcymistrzowski, czyli nowy glif, drop z bossów ze ścieżek wyzwania, na które są potrzebne tropy lęku, trwogi i przerażenia. Eteryczny katalizator do zdobycia poprzez oddanie eterycznej lampy Kowalowi losu w czasie aktywnego daily questa i zadania na awans epika, nie można nim handlować. Pytanie, czy jeżeli to się będzie oddawało do Kowala losu, czy będzie się też dostawało psychoexp? Bo jeżeli tak, to może Kowal losu będzie nową osobą, której warto będzie sprzedać eteryczną lampę. Zmiana względem newsa, dodanie dodatkowego bonusu do wytrzymałości legendy za wytrzymałość epika, która kumuluje się z bonusem za ulepszenie, ale tylko do maksymalnie 60%, czyli 45 to będzie 50, 51, 53% to jest na plus 1, 54, 55 jest na plus 2, 56, 57 jest na plus 3, 58, 59 jest na plus 4, 60% jest od plus 5, czyli jeśli gracz posiada np. epika 56%, ulepszonego na 12, to otrzyma legendę 56%, 50% bazy plus 3 za wytrzymałość epika, plus 3% za ulepszenie epika. O kurczę, no dobra. Zmiany graficzne w krainie Nora Deveirów związane z dodaniem nowego elementu, ok. Ujednolicenie nazewnictwa i rezygnacja z określenia tzw. rarów sprzętami legendarnymi. Zostaną one sprzętami rzadkimi. Czyli teraz to, no okej, niech będzie. Różne zmiany i poprawki w dialogach i opisach związane z dodaniem legend. I teraz inne. Dodanie do puli dropu Drifa R, wysysanie many i zmiana jego potęgi z 4 na 3. Dosyć spoko. Zmiana w oknie taktyk. Ilość kółek ataku i punktów akcji możliwych do rozdania w taktyce będzie brała pod uwagę właściwości posiadane przez gracza. Głównie założony sprzęt, a w przypadku profesji Shit również poziom rozwinięcia kontroli oddechu. Wprowadzenie w sklepie premium platynowych kluczy i buffa exp alt na serwerach, które do tej pory nie miały tych opcji, czyli Izin będziemy mieli już tą opcję od wejścia tego update'u. Zmiana postawy magów płci żeńskiej na taką, w której laska nie przebija przez pelerynę. Tylko płeć żeńska. Wydaje mi się, że w męskiej też jest wiele do poprawy, ale okej. Zmiana sposobu odskinowania sprzętu. Aby zdjąć skin ze sprzętu, będzie trzeba kliknąć prawy przycisk ikonę w prawym górnym rogu sprzętu, a nie na sam sprzęt. Zmiana rangi sprzętów. Zemsta i Wrawula i Wodny Tancerz. W końcu się doczekaliśmy z 6 na 7. Jeśli by były wystawione na targowisku, czyli jeżeli mieliście wystawione te itemy, to one zostaną cofnięte do depozytu.
Ujednolicenie wag wszystkich epików do 15. Zmiana momentu dezaktywowania dodatkowego PA w sytuacji, gdy sprzęt z tym dodatkiem rozładuje się w walce. Dodatkowe PA zniknie na początku rundy, a nie na końcu. Także o tym też trzeba pamiętać. Zmiana koloru pól na stoku. Umożliwienie dojścia do bossów i jaskiń olbrzymów bez konieczności przechodzenia przez białe pole. Czyli teraz jak ktoś miał z kimś na pieńku, bądź no dostawał za darmo, no to już nie będzie dostawał na stoku, już nie ma tylko i wyłącznie tak w cudzysłowie białego pola. Modyfikacja i przyspieszenie respawnu większości mobów w Bairn i na stoku, czyli Yeti się szybciej respią, dobrze rozumiem? Kleszcze wszystkich, większości, czyli nie wiadomo czy czempiony. Podniesienie odporności na energię na niektórych mobach na instancji Tarula. Zablokowanie kilku komend umożliwiających m.in. zmianę zoomu oraz dodanie komendy naprawiającej problemy ze zbyt dużym lub małym zoomem fix cam. Dobra. Poprawienie błędu z możliwością przekładania driftów między postaciami w sprzęcie nieuszkodzonym. Poprawienie innych pomniejszych błędów. Dosyć spoko sprawa w mojej opinii na pewno to, że ludzie, którzy nie lubią gdzieś tam PvP na stoku, nie będą musieli już się w to bawić. Ten respawn mobów może być fajny, kleszcze może się jakoś lepiej farmić, chociaż no i tak nie ma, a chociaż jak 3 osoby biją, to już jest gdzieś tam te siekierki trzeba używać. Tą kamerę dobrze, że naprawili. A nie no, spoko. No i oczywiście podniesienie rangi temu. Dobra mordeczki, mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Jeżeli coś jest niejasne, proszę zadajcie pytanie w komentarzu. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Oczywiście subskrypcja dla powiadomień. Streamy poniedziałek, środa, piątek i weekendy na Twitchu. Link gdzieś na górze. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się, na razie, cześć. Epiku V2 życzę. Na razie.